Witam słuchaczy i widzów moich podcastów historycznych. Wśród chłodnych płyt grobu nieznanego żołnierza w Warszawie widnieją nazwy bitew, cichych świadków krwi i ofiary polskiego żołnierza. Pośród nich jedno słowo, które wielu omija wzrokiem – Borodino. Dla Francuzów największa bitwa epoki Napoleona. Dla Rosjan bohaterska obrona ojczyzny, a dla Polaków to miejsce, gdzie dziesiątki tysięcy synów Rzeczypospolitej walczyło na obcej ziemi z nadzieją, że w marszu Napoleona odnajdą własną wolność. Gdy dziś mijamy ten napis, rzadko myślimy o tym, że za nim kryją się twarze legionistów, ułanów i piechurów księstwa warszawskiego. Ich walka pod Borodino to nie tylko epizod z kampanii Napoleona, to była ofiara i nadzieja na odrodzenie ojczyzny. Czerwiec 1812 roku. Na zachodnich granicach Rosji zbiera się największa armia, jaką widziała Europa. 600 tysięcy ludzi, dziesiątki narodów, setki dział i tysiące koni. Wszyscy idą pod jednym sztandarem, orłem Napoleona. Z rozbiorowych ruin narodziło się księstwo warszawskie, kruche państwo, nadzieja uzależniona od Paryża, ale żywiąca polskie marzenia. Z drugiej strony Rosja Aleksandra I, wielkie imperium, które miało własne interesy gospodarcze i honor mocarstwa, coraz mniej skłonne poddawać się blokadzie kontynentalnej. Gdy car zaczął się z niej wyłamywać, handel, ceny i budżet zaczął płacić koszty polityki. Napoleon odczytał to jako policzek i wypowiedział to, co brzmiało w jego rozkazie. Druga wojna polska. Sygnał dla Polaków, że marsz na Moskwę może być marszem ku odrodzeniu Rzeczypospolitej. Wielka armia była mozaiką Francuzów, twardy rdzeń doświadczonych korpusów, Polacy karni i ambitni, idący pod księciem Józefem Poniatowskim, Niemcy ze Związku Reńskiego, Włosi, Holendrzy, Szwajcarzy, Chorwaci, a nawet oddziały z ziem hiszpańskich, często zaciągnięte wolą władców, nie sercem. Ta różnorodność dodawała liczebności, lecz bywała krucha w dyscyplinie, języku i interesie. Po stronie rosyjskiej najpierw Barclay de Tolly, zwolennik strategii pustki. Cofnąć się, palić zapasy, zmęczyć Napoleona, by maszerował w głąb kraju, aż armia sama stopnieje. Polityka rozsądna, ale niepopularna, bo duma i opinia publiczna żądała bitwy. Dlatego w sierpniu dowództwo objął Michał Kutuzow. Bohater o autorytecie, który rozumiał paradoks: trzeba dać ludowi bitwę i jednocześnie ocalić armię. Ogień tej strategii palił wiejskie stodoły i spichlerze. Zaopatrzenie stało się przekleństwem Napoleona. Działa trzeba było ciągnąć po drogach rozbitych przez własne kolumny. Owiec dla koni coraz rzadszy. Rekonesans coraz trudniejszy. Głód jest głównie bezlitosny jak kula. Choroby, dezynteria, tyfus zbierały żniwo cichsze niż armaty. W kartach stanu ubywało ludzi, zanim zobaczyli wroga. Księstwo warszawskie wysiliło się ponad stan. Zaciąg, konie, mundury, proch, wszystko kosztowało. Dla żołnierzy sprawa była jasna. Idziemy za Francją, by wrócić z Polską. W oczach francuskich marszałków Polacy szybko zdobyli reputację pewnych oddziałów, zwłaszcza piechota pod Poniatowskim i lekkie pułki jazdy, które umiały iść w ogień, gdy inni zwalniali. Napoleon miał przy sobie plejadę weteranów. Davout, chłodny, żelazny mistrz marszu i uderzenia. Ney, najdzielniejszy z dzielnych. Porywczy i nieustępliwy. Murat,
Kawaleryjska legenda, piękno szarży i cena, jaką się za nią płaci. Berthier, mózg logistycznego chaosu, i Poniatowski, który, choć sojusznik, myślał jak Polak. Każdą milę liczył nadzieją, nie łupem. Smoleńsk. Preludium. Miasto płonęło, ale Napoleon wszedł. Zyskał zapasy i wiarę, że przeciwnik wreszcie stanie. Za Smoleńskiem droga smoleńska, prowadząca ku Borodino. Wąski pas wzgórz lasów i rzek kołyszy, gdzie można było okopać się tak, by każdy metr ziemi kosztował życie. Kutuzow wybrał teren mądrze. Reduty Bagrationa, wielka reduta Rajewskiego, wąskie gardła między laskami i wioskami. Pozycja, która pożera atakujących. Rosja cofała się, paląc wszystko. Spalone wsie, zatrute studnie, puste pola. Marsz wielkiej armii przypominał wędrówkę przez cmentarz. Głód, choroby, upał. Konie padały, żołnierze słabli. Wielu ginęło, zanim zobaczyło wroga. Polski oficer szwoleżerów pisze list. Szedłem do Moskwy z pieśnią na ustach, lecz wokół widzę tylko dym i popioły. Zaczynam rozumieć, że ta droga prowadzi donikąd. Wreszcie nadszedł wrzesień. Przed Napoleonem otworzyła się dolina rzeki Kołyszy. Kutuzow rozstawił tam działa, szańce, reduty i czekał. Tam miała rozegrać się bitwa, którą Francuzi nazwali Borodino, a Rosjanie Bożym Sądem. Zanim nadszedł 7 września, przyszła preludium. 5 września 1812 roku bitwa o redutę Szewardino. Kutuzow postawił ją na wysuniętym wzgórzu, by kupić czas dla swojej armii. Polacy uderzyli z prawego skrzydła, walczyli przez zarośla i pola, gdzie kule armatnie rozrywały ziemię. Francuzi i Polacy nacierali falami, aż wieczorem reduta padła. Pole zasłało tysiące trupów, tylko tego dnia zginęło 6000 ludzi. To był dopiero początek do tragedii. Dzień 6 września upłynął spokojnie, obie armie szykowały się do rozstrzygającej bitwy. 7 września, dzień ognia, jeszcze przed świtem grzmotnęło 500 dział. Słońce wzeszło czerwone jak krew. Napoleon wyszedł ze swojego namiotu, rozejrzał się, wygłosił przemowę. Żołnierze, przed wami bitwa, której tak bardzo pragnęliście. Od was zależy zwycięstwo, które jest nam tak bardzo potrzebne. Da nam pod dostatkiem wszystkiego i dobre leże zimowe, a potem prędki powrót do ojczyzny. Sprawdźcie się tak jak pod Austerlitz, Frydlandem i Witebskiem. Niech wasi najpóźniejsi potomkowie wspomną z dumą, oni byli w tej wielkiej bitwie pod murami Moskwy. Davout-Iney ruszył na lewe skrzydło Rosjan. Reduty Bagrationa trzykrotnie zdobywali i tracili je. Mon cher frère, nigdy nie widziałem takiego piekła. Działa biły bez końca, ziemia płonęła, a ludzie ginęli setkami. Mówiono, że zwyciężyliśmy. Lecz jeśli to jest zwycięstwo, to jak wygląda klęska? Każdy metr ziemi był okupowany życiem. Bagration padł śmiertelnie ranny, ale Rosjanie walczyli dalej.
Na prawym skrzydle książę Józef Poniatowski prowadził Polaków. Walczyli o wieś Utice. Dom po domu bagnetami w dymie i ogniu. Najdroższa Mario, dziś znowu bijemy się jak lwy o wieś Utica. Dym tak gęsty, że nie widzę własnej dłoni. Kule sieką ziemię, a nasi chłopcy z księstwa idą naprzód. Jeśli Bóg pozwoli, wrócę. Jeśli nie, wiedz, że walczyłem jak Polak pod Borodino. W centrum biła reduta Rajewskiego, serce rosyjskiej obrony. Mira prowadził kawalerię, Davout i Ney posyłali grenadierów. Ziemia trzęsła się od ognia. Reduta przechodziła z rąk do rąk. Wieczorem bitwa ucichła. Rosjanie się wycofali. Napoleon zwyciężył, ale za cenę, której nie dało się spłacić. Borodino 3 dni ognia, dymu i krwi. Formalne zwycięstwo było Napoleona, ale to było zwycięstwo, które pachniało klęską. 30–35 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy Napoleona, 40–50 tysięcy Rosjan. Za tymi olbrzymimi liczbami kryło się cierpienie i śmierć. Kutuzow przegrał pole bitwy, ale ocalił armię. Napoleon wygrał bitwę, ale stracił impet. Kilka dni później wkroczył do Moskwy, miasta spalonego przez własnych mieszkańców. Nie było triumfu, były tylko zgliszcza. Czy zwycięstwo, które prowadziło do zagłady, jest zwycięstwem? Dla Rosjan Borodino było ofiarą, która ocaliła ojczyznę. Dla Francuzów gorzkim wspomnieniem, dla Polaków tragedią. Ponad 1200 żołnierzy Księstwa Warszawskiego poległo, wierząc, że walczą o Polskę. Na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie wyryto jedno słowo: Borodino 1812. Niech przypomina, że czasem większą odwagą jest przetrwać niż wygrać. Jeśli chcecie poznać więcej historii z czasów Napoleona, zapraszam do wysłuchania pozostałych odcinków. Podzielcie się swoimi przemyśleniami, zostawcie komentarze i do usłyszenia w kolejnym odcinku.